Cześć, jestem Paweł i wróciłem do motocykla po ponad 25 latach przerwy. A to wszystko przez moją żonę Anię, która postanowiła wsiąść na motor i dopiero co odebrała swoje prawo jazdy kategorii A. Myślicie, że na szaleństwo jest za późno? My dwójka po 50 udowodnimy wam, że się mylicie. Dołączcie do nas w tej podróży pełnej krajobrazów, refleksji i niezapomnianych chwil. Subskrybujcie nasz kanał, a dowiecie się, dlaczego warto realizować odłożone marzenia o pokonywaniu lęków i pięknie wspólnego życia na drodze. Dziś zabieramy Was w podróż po Andaluzji. Pierwszą wyprawę raptem po 800 km od odebrania prawa jazdy przez Anię. Założyliśmy rosnący z każdym dniem poziom trudności. Czas na relaks i wyciszenie stresu. To wyprawa, która ma być nauką, zbieraniem motocyklowego doświadczenia i pokonywaniem własnych obaw i przede wszystkim czasem dobrej zabawy. Motor Ani odebrany, profesjonalny transport załatwił sprawę. Ja biorę z wypożyczalni od chłopaków w Maladze. Teraz pozostaje nie pomylić hamulca ze sprzęgłem i udawać przed Hiszpanami, że wiemy, co robimy. Rozpoczynamy małym kółeczkiem wokół Malagi, jednego z najstarszych miast Europy założonego przez Fenicjan w 770 roku przed naszą erą, aby przypomnieć sobie, gdzie jest sprzęgło, gaz i hamulec. Po kilku miesiącach zimowej przerwy musimy poczuć, jak pracuje motocykl, a może i trochę się go na nowo nauczyć. Jeszcze tylko tankowanie, oczywiście na hiszpańskim Repsolu, przecież to hiszpański gigant naftowy sponsorujący legendarny zespół Hondy w MotoGP, więc zatankowany Trampekani dostanie plus 10% umiejętności na zakrętach. Teraz ja przypominam sobie, gdzie motocykl ma hamulec, a Ania, gdzie ma granicę cierpliwości. Na szczęście okolice Malagi to świetne drogi i łagodne zakręty. Idealny teren, żeby przestać traktować kierownicę jak koło ratunkowe. Hiszpania, a w szczególności Andaluzja, to jeden z ulubionych kierunków motocyklistów. Kiedy w Polsce temperatura nie przekracza 5 stopni, tu mamy do dyspozycji świetne drogi, temperaturę na początku marca między 15 a 20 stopni i oczywiście 300 słonecznych dni w roku. Dzień drugi, Gibraltar. Jedziemy do Wielkiej Brytanii.
Po zrobieniu pierwszych rozgrzewkowych kilometrów wokół Malagi przyszedł czas na grubszą, całodzienną wyprawę. Plan w teorii był genialny. Skoro jedziemy na Gibraltar, to przecież musimy widzieć morze. Wybór padł na legendarną drogę N340, czyli najdłuższą trasę w całej Hiszpanii, ciągnącą się wzdłuż wybrzeża. Wyobrażaliśmy sobie epickie pocztówkowe kadry, błękit fal po lewej stronie i wiatr we włosach. No cóż, rzeczywistość dość brutalnie zweryfikowała nasze romantyczne wyobrażenia. Szybko okazało się, że zamiast morskiej bryzy podziwialiśmy głównie betonowe płyty, gęste ściany drzew, niekończące się remonty, równe rzędy luksusowych willi i gigantyczne korki. Zamiast płynnej jazdy zafundowaliśmy sobie festiwal ruszania i hamowania. Ruch był tak duży, że momentami czuliśmy się jak w centrum Warszawy w godzinach szczytu, a nie na hiszpańskiej Rivierze. Mijaliśmy po drodze słynne kurorty, z których każdy ma swoją ukrytą twarz. Taki Torremolinos, dziś zagłębie hoteli, a w latach 50. mała mieścina rybacka, w której rządzili przemytnicy tytoniu. Albo ekskluzywna Marbella, kojarzona z milionerami, jachtami i drogim szampanem. Szkoda tylko, że jadąc z poziomu motocyklowej kanapy, z tej całej ekskluzywności widzieliśmy głównie tyły luksusowych SUV-ów od czasu do czasu i niekończące się ronda. A warto wiedzieć, że andaluzyjskie ronda to niemal sport narodowy. Miejscowi budują je chyba co kilkaset metrów dla czystej rozrywki. Mało tego, zasady panujące na tych rondach to dla obcokrajowca wyższa szkoła jazdy. Trzeba pamiętać o tym, że hiszpańscy kierowcy w sposób wręcz naturalny zjeżdżają z rond bezpośrednio z wewnętrznego pasa. Coś, co w Polsce powodowałoby pewnie 5 stłuczek w ciągu godziny i lawinę niecenzuralnych słów, tutaj jakimś cudem działa w pełnej harmonii. Lokalsi po prostu czytają swoje intencje w myślach. Jednak dla nas na motocyklach to przecinanie pasów było niemałym zaskoczeniem i wymagało oczu dookoła głowy. Z kolei mijana kawałek dalej Estepona, choć urokliwa i pełna kwiatów na ścianach domów, z perspektywy drogi głównej skutecznie zasłoniła się przed nami kolejnymi osiedlami apartamentowców. Ciekawostką jest fakt, że droga N340 częściowo pokrywa się ze starożytną rzymską trasą Via Augusta. Rzymianie budowali ją dla legionów, a współcześni drogowcy chyba po to, żeby testować cierpliwość motocyklistów. Po kilku godzinach tej krajoznawczej walki z miejską dżunglą zrozumieliśmy jedno. Nadmorski klimat najlepiej podziwia się z buta, a nie zza kierownicy. Na całe szczęście powrót zaplanowaliśmy już bezkompromisowo drogami ekspresowymi i kawałkiem autostrady A7. I jak się zaraz przekonacie, był to absolutny strzał w dziesiątkę, który uratował nasze opony, nerwy i resztki paliwa. Ale zanim tam dotrzemy, przed nami wciąż majaczy cel dzisiejszego dnia.
Wjazd na Gibraltar nas zaskoczył. Remonty, przebudowy spowodowały zmianę organizacji ruchu, dość słabo oznaczoną. Skończyło się na 2 dodatkowych przejazdach, zanim udało się prawidłowo dojechać do granicy, manewrując po parkingu i okolicznych rondach, ale tych zmagań Wam oszczędzimy. Zanim jednak ruszymy na podbój samej skały, czas na potężny, gorący update z dnia montażu tego filmu. Na szczęście dla nas sytuacja na granicy z Gibraltarem właśnie diametralnie się zmieniła. A mówiąc dokładniej, dotychczasowa, uciążliwa granica lądowa dosłownie przeszła do historii. Unia Europejska i Wielka Brytania podpisały przełomowe porozumienie, na mocy którego wjazd na to brytyjskie terytorium został oficjalnie włączony do strefy wolnego ruchu Schengen. Co to oznacza w praktyce dla każdego, kto wybiera się tam na 2 kołach? Przede wszystkim totalny koniec z nerwowym szukaniem paszportu grubymi motocyklowymi rękawicami. Żegnamy też wielogodzinne stanie w pełnym andaluzyjskim słońcu, w pełnym rynsztunku, podczas gdy silnik pod nami powoli zmienia się w reaktor jądrowy. Kultowy płot graniczny zniknął, a szlabany poszły na stałe w górę. Od teraz przez byłą linię graniczną przelatujemy płynnie na jednym biegu. Dokładnie tak samo bezproblemowo, jak przekracza się granicę między Polską, Czechami czy Niemcami. Odprawa przeniosła się w całości na lotnisko i do portu, więc lądem wjeżdżamy z marszu prosto na ten słynny pas startowy, a dokładnie rzecz biorąc w tunel pod pasem startowym. Krótko mówiąc, biurokracja dała nam zielone światło, a my możemy skupić się wyłącznie na czystej przyjemności z jazdy. No to gaz i kierunek skała. Od granicy kierujemy się na parking w centrum. Obecnie przejazd jest tunelem pod płytą lotniska, ale jeszcze niedawno trzeba było przejechać przez pas startowy, który przecinała w poprzek główna ulica miasta, Winston Churchill Avenue. Tak, zatrzymanie na czerwonym świetle oznaczało dosłownie przepuszczenie lądującego Boeinga. Motorki będą na nas czekać, my bierzemy wycieczkę busem i jedziemy na poszukiwanie gibraltarskich makaków. Tutaj
Mamy tak. Jedno oko na Maroko, drugie na Hiszpanii. Drugie na Hiszpanię. Chyba, żebyśmy stanęli tam w Hiszpanii, mielibyśmy jedno oko na Maroko, a drugie na Gibraltar. Tak. Tam Ale jaki fajny. stając tak, Tak, mamy no jedno tak. oko na Maroko A i drugie na Gibraltar, dokładnie. Ślicznie. Tam będzie... Legenda mówi, że dopóki na skale gibraltarskiej będą małpy, Gibraltar będzie brytyjski. Wierzył w to chyba i sam Winston Churchill, sprowadzając z Afryki makaki po II wojnie światowej, kiedy to populacja tych małp drastycznie spadła. Obecnie makaki są pod ścisłą ochroną i pasione tak, że aż dziwne, że jeszcze chodzą. Starożytni nie bez powodu nazywali Gibraltar pustą górą, Kalpę. W tej wapiennej skale kryje się ponad 200 naturalnych jaskiń, w tym jaskinia Gorhama z listy UNESCO, ze śladami neandertalczyków sprzed 40 000 lat. Oglądacie właśnie jaskinię Świętego Michała, dziś bajecznie podświetloną salę koncertową, w której podczas II wojny światowej działał szpital, a saperzy przypadkowo odkryli drugie dno z krystalicznym podziemnym jeziorem. Prawdziwy kosmos to jednak dzieło ludzkich rąk. 55 km tuneli na skrawku lądu o powierzchni 6,7 km². Brytyjska armia wykuła labirynt 2 razy dłuższy niż wszystkie drogi asfaltowe na powierzchni Gibraltaru. Podziemna twierdza z II wojny, schronienie dla 16 000 żołnierzy, samowystarczalne przez 16 miesięcy. Działało tu podziemne miasto z własną elektrownią, szpitalem, a nawet piekarnią. Operation Tracer. Mroczny sekret. Plan na wypadek niemieckiej inwazji. W skale miano zamurować żywcem 6 ochotników, szpiegów z zapasami na 7 lat, by przez szczeliny obserwowali port i nadawali meldunki do Londynu. Ich kryjówkę niby przypadkiem odkryto dopiero w 1997 roku. Widok ze szklanego tarasu Skywalk, najnowocześniejszej i najbardziej spektakularnej atrakcji Gibraltaru. Udostępniono go w marcu 2018 roku. Stoimy na przezroczystej tafli szkła 340 metrów nad przepaścią, na 4-warstwowym szkle o wytrzymałości około 11 ton, a otwarcia dokonał osobiście Mark Hamill. Tak, Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen. I jeszcze spróbujemy fish and chips w Royce Bar i wskakujemy na motory w drogę powrotną do Malagi. Tym razem drogami ekspresowymi i kawałkiem autostrady. bo to jest po drugiej stronie
Widzicie te białe miasteczka poprzyklejane do skał w oddali? To słynne Pueblo z Bianco, białe miasta. Zobaczycie ich podczas naszej wyprawy znacznie więcej. Domy bielono wapnem nie dla urody, rzeczywistość była bardziej pragmatyczna. Wapno odbijało andaluzyjskie słońce, a ponieważ posiada silne właściwości antybakteryjne i odkażające, taki średniowieczny domestos, mieszkańcy zaczęli masowo bielić domy i to nie tylko na zewnątrz, ale też podłogi i dachy w czasach epidemii cholery i dżumy, żeby dosłownie zdezynfekować całe wioski. Obecnie w wielu tych miasteczkach malowanie domów na inny kolor niż śnieżno-biały jest surowo zabronione. Wiele z białych miast ma w nazwie de la Frontera. Arcos de la Frontera, Castelar de la Frontera. Słowo to oznacza granice. W średniowieczu te miasteczka były ufortyfikowanymi punktami granicznymi na linii frontu między chrześcijańską Kastylią a muzułmańskim królestwem Nasrydów. Budowano je celowo na niedostępnych stromych wzgórzach, aby z daleka widzieć nadciągającego wroga. Ale to nie wszystko ze średniowiecznej sztuki budowlanej. Uliczki w tych miastach są tak wąskie, że niekiedy nie zmieści się tam auto. Wąskie pasy przestrzeni między wysokimi białymi ścianami tworzą naturalne tunele aerodynamiczne. Wymuszają ruch powietrza i dają cień nawet w samo południe, działając jak gigantyczna średniowieczna klimatyzacja. Wracamy. Asfalt autostrady A7 ucieka pod kołami, a my powoli trawimy to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin. Za nami dzień, który dla Ani, naszej motocyklowej debiutantki, stał się absolutnym, bezkompromisowym chrzestem bojowym. Prawdziwa szkoła przetrwania. Jazda w gęstym korku, przeciskanie się między autami z prędkością pieszego i wisienka na torcie, ruszanie pod górę na podjazdach. Lewa dłoń Ani wykonała dzisiaj więcej pracy niż Robert Korzeniowski w szczytowej formie, a sprzęgło w tej maszynie prawdopodobnie wysłało już list pożegnalny do fabryki. Ale dała radę. Bez paniki, bez podpierania się nogami, z pełną koncentracją. Prawdziwy test charakteru i przy okazji małżeńskiego zaufania zaczął się jednak na granicy. Po ponownym odpaleniu silników Ania zapomniała włączyć nawigację. Przez najbardziej chaotyczny, wielopasmowy ruch miejski jechała więc całkowicie na ślepo. Zero mapy, zero podglądu, tylko jedna święta zasada. Tam gdzie on, tam i ja, nawet jeśli wiedzie prosto w barierki. To się nazywa ślepa wiara w przewodnika, który sam dopiero co wrócił do jazdy po ponad ćwierć wieku przerwy. Dziś rano Ania była jeszcze zielonym listkiem, który z lekkim przerażeniem patrzył na manetkę gazu. Teraz wraca do bazy jako pełnoprawny motocyklista. Prawa ręka pewnie będzie pulsować do jutra, a emocje opadną dopiero przy zimnym browarze, ale jedno jest pewne. Po takim dniu żaden hiszpański korek, żaden tir i żaden brak GPS-u nie jest w stanie nas zatrzymać. Level up zaliczony. Dzień trzeci. Malaga. W górach pada, więc zwiedzamy. Dzisiaj, ponieważ pogoda w górach będzie kiepska, postanowiliśmy zwiedzić Malagę. Więc udajemy się na spokojnie do Muzeum Picassa. W pięknych okolicznościach przyrody, z papugami nad głowami. Mamy nadzieję, że dzień będzie udany.
Katedra w Maladze skrywa mnóstwo fascynujących tajemnic. Wzniesiona na miejscu dawnego wielkiego meczetu Al-Jama z czasów panowania Maurów, większość turystów kojarzy ją jedynie z brakiem jednej wieży. Najpopularniejsza legenda mówi, że budowę wieży przerwano, ponieważ zebrane fundusze przekazano na wsparcie Stanów Zjednoczonych w wojnie o niepodległość przeciwko Wielkiej Brytanii. Prawda historyczna jest jednak bardziej przyziemna. Pieniądze z podatków kościelnych zostały decyzją królewską przekierowane na budowę dróg w prowincji Malaga. Wspaniałe barokowe organy katedralne składają się z ponad 4000 piszczałek. Wyjątkowym skarbem świątyni jest drewniany chór wykonany przez słynnego rzeźbiarza Pedro de Mena. Zawiera on 42 precyzyjnie wyrzeźbione figury świętych. De Mena rzeźbił je bezpośrednio w twardym drewnie cedrowym i mahoniowym, bez tworzenia wcześniejszych szkiców czy glinianych modeli, co w tamtych czasach było pokazem genialnego i niezwykłego kunsztu. Teraz czas na andaluzyjskie specjały. Szynkę iberyjską, jedną z najbardziej ekskluzywnych dojrzewających szynek na świecie, produkowaną z czarnych świń iberyjskich oraz odrobinę lokalnego folkloru. No, jak to w barze. Tierra de arte poderío, por eso yo estoy aquí. Ole, yo lo puedo, eso es que hace. Po Muzeum Picassa, katedrze i kilku barach z tapas czas na Muzeum Wina z degustacją. Niestety nikt nie nalał wina po 1000 euro, czego bardzo żałowaliśmy, bo sikacze są też w Biedronce. Za to można było dowiedzieć się paru szczegółów na temat produkcji, leżakowania czy dojrzewania wina. In Piramidal. Yes. Is only years? Nie mogło w naszej wędrówce po Maladze zabraknąć wizyty na pokazie flamenco. Ania była dumna, że jakoś przetrwałem godzinę przy pomocy drinka. Ja też byłem dumny i z chęcią polecieliśmy na plażę mimo drobnego deszczu. Jesteśmy blisko plaży jakiejś, nie wiadomo jakiej, ale pewnie się dowiemy. Spróbujemy tam dojść. Na razie przed nami kostka Rubika w deszczu. Filia paryskiego muzeum. Cóż, zobaczymy. Pogoda po południu nie rozpieszcza, zdecydowanie mało motocyklowa. A przed wami twierdza Nasrydów, władców Malagi, których ród panował przez ostatnie 250 lat. A podstawowym ich zajęciem były wojny. Rodzinne. Synowie truli ojców, wujów, kobiety w haremie spiskowały przeciwko sobie o to, aby to ich dziecko zasiadło na tronie. No cóż, polityka. Jesteśmy na plaży w Maladze. Tej słynnej podobno. Znów zbiera się na jakiś deszcz. Ale to tak naprawdę w Maladze dopiero dzisiaj. A teraz wieczorem jest praktycznie godzina 17, natomiast na północ od Malagi ten deszcz już padał od godziny 10. No, dlatego dzisiaj mieliśmy dzień bez motoru, bardziej na tapasy, bary i muzea. Ale można pozbierać muszelki. Jest ich tu cała masa, proszę bardzo.
Malaga wieczorem, z nabrzeża w porcie Muelle-Uno, na deptaku sklepy z pamiątkami i restauracje. Teraz tutaj zaczynają się typowo restauracje różnego rodzaju i mamy możliwość skorzystać z różnych przyjemności kulinarnych, a te są również wyjątkowo ważne w naszej zabawie motocyklowej, więc z przyjemnością skorzystamy. I tak w gronie przyjaciół, na rozmowach i przy lokalnych specjałach zakończyliśmy dzień trzeci naszej wyprawy, ale przygotujcie się na następny przystanek – Ronda. A jeśli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to gorąco zachęcamy, zostańcie z nami. Linki do pobrania plików GPX do nawigacji z naszych 2 dni znajdziecie w opisie filmu.